związki frazeologiczne pochodzą z różnych źródeł. Oczywiście na szczycie pojawiają się jako te źródła polskiej frazeologii i Biblia, i mitologia, ale mamy też inne obszary, inne źródła, z których czerpiemy frazeologię, związki frazeologiczne, którymi posługujemy się do dzisiaj, które są obecne we współczesnej polszczyźnie. No, oczywiście ważnym źródłem jest literatura. Tu możemy przywołać takie wielkie nazwiska jak Mickiewicz, Norwid, Gombrowicz, Wyspiański, którzy ufundowali nam związki frazeologiczne, skrzydlate słowa. Mickiewicz wołał kobieto puchu marny, Norwid mówił o ideale, który sięgnął bruku, Gombrowicz o ogólnej niemożności, Żeromski o szklanych domach, Wyspiański, a to Polska właśnie, ale odwołujemy się też na przykład do literatury dla dzieci i młodzieży. No i chętnie posługujemy się frazeologizmem krewni i znajomi królika. Źródłem polskiej frazeologii jest historia, zarówno ta historia starożytna, tu można wymienić chociażby drakońskie prawa czy pyrrusowe zwycięstwo, jak i historia nowożytna. Tu na przykład żelazna kurtyna czy kult jednostki, to takie frazeologizmy, które cały czas są żywe, pojawiają się w naszym języku. Bardzo wiele związków frazeologicznych nawiązuje do naszej przeszłości, do tradycji dworskiej, rycerskiej, tradycji polowań, różnego rodzaju obyczajów związanych z funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni rodzinnej, towarzyskiej. Do życia dworskiego nawiązuje chociażby frazeologizm umarł król, niech żyje król, do walk rycerskich kruszyć kopie, stawać w szranki z podniesioną przyłbicą, zażyć kogoś z mańki. To są te frazeologizmy, które z tej kultury rycerskiej czerpią. Polowania, no to chociażby zbić z tropu, gonić w piętkę, obyczaje, smalić cholewki, nie zasypiać gruszek w popiele, przebierać jak w ulęgałkach. Bardzo wiele polskich frazeologizmów jest efektem obserwacji świata przyrody i nawiązuje do świata zwierząt czy świata roślin, podrzucać kukułcze jajo, każda liszka swój ogonek chwali, rosnąć jak grzyby po deszczu, smukły jak topola, nie ma róży bez kolców. Oczywiście nowoczesne technologie też przywołujemy w tej naszej frazeologii, odwołujemy się do polityki, do sportu, odwołujemy się do wojskowości, czy też czerpiemy z tej kultury popularnej, kultury współczesnej, piosenek, filmów, reklamy. Przecież cały czas odwołujemy się do tej pierwszej polskiej reklamy i mówimy cukier krzepi, usłyszymy niekiedy przezorny zawsze ubezpieczony, albo a świstak siedzi i zawija w sreberka, kiedy ironicznie chcemy powiedzieć o czymś niemożliwym. A więc tych źródeł polskiej frazeologii jest bardzo wiele. My się dzisiaj skupimy tylko na jednym, na tym właśnie biblijnym, na tych frazeologizmach, ale też pojedynczych wyrazach, które swoje źródło mają w Biblii. Frazeologizmy i wyrazy o rodowodzie biblijnym mają zasięg międzynarodowy. Nawiązują do wspólnej judeo-chrześcijańskiej tradycji kulturowej narodów europejskich. I to, że mają ten zasięg międzynarodowy, sprawia, że często w odniesieniu do nich mówimy internacjonalizmy, czyli wskazujemy na to, że te wyrazy mają podobną formę, podobne brzmienie w wielu językach i w tych też językach wyrażają tę samą bądź zbliżoną treść. Niekiedy w odniesieniu do biblizmów pojawia się też termin europeizmy. Europeizmy, czyli znowu takie jednostki, które występują w kilku językach europejskich i znowu ta forma, ta treść, którą ze sobą niosą, jest taka sama lub bardzo podobna. Powinnam powiedzieć jeszcze, że właśnie ta najstarsza i taka najprostsza definicja biblizmów jest autorstwa Ireny Bajerowej.
ten termin biblizm został utworzony na wzór innych terminów już wcześniej obecnych w języku polskim, makaronizmy chociażby. Ta definicja biblizmów pochodzi z artykułu z 1988 roku. W tym artykule Irena Bajerowa pisze, że właśnie biblizmy to wyrazy i zwroty zaczerpnięte z Biblii i używane albo w języku literackim, albo w języku potocznym w znaczeniu przenośnym. Ale również u innych autorów, którzy taką problematyką zajmowali się, ta definicja biblizmów pojawia się. Na przykład Krystyna Długosz-Kurczabowa odnosi termin biblizmy do wszystkich jednostek języka, nazw własnych jednostek leksykalno-frazeologicznych, także pojęć przejętych z Biblii i funkcjonujących poza nią. Do biblijnych wyrazów należą między innymi eponimy. Eponimy, czyli słowa odimienne, utworzone od nazwy własnej, historycznej bądź fikcyjnej, a więc na przykład ufundować nam te eponimy mogą nazwy miasta, regionu, krainy, państwa. Bardzo wiele eponimów pochodzi od imion bądź nazwisk osób albo rzeczywistych, albo fikcyjnych. Ten proces przechodzenia nazwy własnej w rzeczownik pospolity nosi nazwę apelatywizacji. Z reguły poprzez przeniesienie nazwy z tej nazwy własnej na nazwę pospolitą na podstawie podobieństwa cech, na podstawie podobieństwa zachowań lub chęci upamiętnienia kogoś. W trakcie tego procesu apelatywizacji, czy konsekwencją tego procesu apelatywizacji jest to, że właśnie eponimy zapisujemy małymi literami. Nie wielką literą, jak ten wyraz matkę, ale właśnie literą małą. I jeszcze powinnam dodać, że wśród biblizmów oprócz eponimów znajdują się także związki frazeologiczne eponimiczne. Związki frazeologiczne eponimiczne, czyli takie frazeologizmy, których komponentem jest nazwa własna lub jej derywat słowotwórczy. Mamy na przykład właśnie porcję Beniamina, wyglądać jak Dawid przy Goliacie, czy Salomonowy wyrok. Takie związki frazeologiczne, które są właśnie związkami frazeologicznymi eponimicznymi. No i na naszym slajdzie pojawiło się szereg eponimów, więc tych słów odimiennych. Mamy apokalipsę, ona tutaj rozpoczyna nam to wyliczenie. Apokalipsę, czyli objawienie, wizję, zjawisko przerażające, tajemnicze, ale apokalipsa to jest także utwór, którego tematem jest prorocza, zwykle groźna wizja przyszłości. No ten biblizm oczywiście ma swoje źródło w spisanej przez świętego Jana wizji końca świata, która nosi nazwę właśnie Apokalipsy. Pojawia się wśród naszych eponimów Cham, a więc synonim grubianina, gbura, prostaka, ordynusa, człowieka nieokrzesanego. Cham to imię jednego z 3 synów Noego. Pojawia się w Księdze Rodzaju i za swoje zachowanie w stosunku do ojca Cham został wraz z potomstwem przeklęty przez Noego. No i jego postać jest dzisiaj właśnie przechowywana, ciągle żywa poprzez właśnie ten eponim. Pojawiają się bohaterowie jednej z opowieści biblijnych, Samson i Dalila. Samson to człowiek odznaczający się wielką siłą, nadludzką siłą. To oznacza ten eponim. Dalila to uwodzicielka, kusicielka, to jest ta kobieta, która przyczynia się do zguby mężczyzny. Obie postacie pojawiają się w Księdze Sędziów. Dalila była kochanką Samsona, pogromcy Filistynów, i właśnie do jego zguby się przyczyniła. Mamy Jezabel, bardzo ciekawy eponim. Jezabel oznacza
kobietę bez skrupułów, kobietę rozwiązłą, zdeprawowaną, niegodziwą, zuchwałą, ale też tym określeniem nazywa się kobiety lekkich obyczajów, rozpustnice, a także kobiety, które nadużywają makijażu, pokrywają swoją twarz w sposób przesadny kosmetykami, w sposób widoczny, bardzo jaskrawy. Jezabel to także bohaterka Starego Testamentu. No i Babilon. Tym razem eponim nie pochodzi od imienia, ale pochodzi od nazwy topograficznej. Babilon współcześnie oznacza miasto pełne bogactw i pokus, miasto, które jest symbolem rozwiązłości. Babilon w tym znaczeniu, bardzo takim właśnie podobnym do tego, które dzisiaj przynależy naszemu eponimowi, pojawia się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Mamy również Łazarza, kolejny eponim, taki wywodzący się z Nowego Testamentu. Łazarz to człowiek opuszczony, to człowiek wycieńczony chorobą, nędzarz, biedak, żebrak. Także Łazarz jest symbolem łachmaniarza, łachmyty, kloszarda, takiego obszarpańca. Emaus. Znowu funduje nam ten eponim nazwa topograficzna. Emaus, nazwa miejscowości, do której wędrowali uczniowie Chrystusa. No i dzisiaj Emaus jest nazwą zwyczaju odpustu, który odbywa się w poniedziałek wielkanocny. Ofir to była biblijna kraina, miejsce, gdzie król Salomon wydobywał złoto. W tym znaczeniu przenośnym Ofir oznacza krainę obfitującą w drogocenne kruszce, klejnoty, krainę bogatą. Siloe, sadzawka, więc hydronim nam się tu pojawia. Siloe, coś uzdrawiającego, oczyszczającego. Mamy Golgotę, wzgórze niedaleko Jerozolimy, które stało się symbolem cierpienia, męki, bólu, cierpienia moralnego, ale też takiego cierpienia fizycznego. Również oznacza Golgota drogę krzyżową, pasję, Kalwarię. Podobne znaczenie niesie ze sobą Gehenna, dolina na południe od Jerozolimy, miejsce kultu Molocha. No i Gehenna również oznacza cierpienie fizyczne lub psychiczne, męczarnię, torturę. No i właśnie pojawia nam się też ten Moloch, coś potężnego, nienasyconego, pochłaniającego wiele ofiar, demon. W Starym Testamencie pojawia się to bóstwo, któremu właśnie składano ofiary z ludzi, przede wszystkim z dzieci. No i mamy Herody. Mogłabym tu też zapisać Herod małą literą. Herod jest synonimem okrutnika, tyrana, a Herody jest to widowisko ludowe o tematyce dotyczącej narodzin Chrystusa. To jest odwołanie mamy 3 Herodów w Nowym Testamencie, ale tutaj mamy wyraźne odwołanie do Heroda Wielkiego, tego, który był odpowiedzialny za rzeź niewiniątek. No i pojawia się Judaszowiec, nazwa drzewa. Według podań to właśnie na tym drzewie miał się powiesić zdrajca Jezusa, Judasz. No i ten ciąg eponimów zamyka nam Piłat. Piłat, czyli człowiek zanudzający otoczenie powtarzaniem czegoś. Człowiek, który zanudza otoczenie wypytywaniem, nieustannym wypytywaniem o coś. A więc Piłat jest też, można powiedzieć, synonimem nudziarza. Oprócz eponimów, wyrazów, pojawiają nam się związki wyrazowe tutaj na slajdzie, też takie, które są frazologizmami eponimicznymi, ale również takie, w których tej nazwy własnej nie odnajdziemy. No i mamy porcję Beniamina.
to największa część. Benjamin był najmłodszym synem Jakuba i Racheli i ta porcja Benjamina stąd, że w trakcie uczty u Józefa, to Benjamin otrzymał 5 razy większą porcję niż jego bracia. Pojawia się Salomonowy wyrok, możemy też powiedzieć Salomonowy sąd, a więc wyrok mądry, sprawiedliwy, choć o zaskakującej formule rozstrzygnięcia. Kielich goryczy, czyli cierpienia fizyczne i duchowe, sól ziemi. Sól ziemi jest synonimem najbardziej wartościowych ludzi, najbardziej wartościowej jednostki w grupie ludzi. Sól ziemi to ci wybrańcy, te osoby wybrane, najwartościowsze. Rozdzierać szaty, a więc ubolewać nad czymś lub nad kimś, potępiać kogoś lub coś, ale także rozpaczać, lamentować. To też taki dosyć popularny frazeologizm. Mamy także związek wyrazowy jakie drzewo, taki owoc na przykład. No i na slajdzie są też wymienione nazwy własne i pojęcia. Wśród tych nazw można powiedzieć, że jest to bardzo bogate, jeśli chodzi o Biblię, takie słownictwo onomastyczne. Wśród tego słownictwa znajdują się zarówno toponimy, czyli nazwy miejsc, hydronimy, nazwy obiektów wodnych, oronimy, góry. No tu część właśnie z takich obiektów została na slajdzie przywołana. Wśród tego słownictwa biblijnego są też antroponimy, a więc nazwy osób: Mojżesz, Salomon, Dawid, Ezechiel, Kohelet, Józef, Maryja, Hiob. No można byłoby tu jeszcze bardzo wiele takich osób wymienić. No i mamy też pojęcia, które wywodzą się z tekstu biblijnego, których znaczenie do tego tekstu biblijnego nawiązuje. Tu na slajdzie przywołane 2 takie pojęcia: apostoł, czyli propagator jakichś zasad, jakiejś idei lub nauki, oraz faryzeusz, człowiek obłudny, hipokryta.